takim momentem, kiedy po prostu stwierdziłam, że muszę wyjść i zacząć mówić o tym głośno, no to było po prostu, kiedy no, w naszym państwie, w Polsce władzę przejęła po prostu partia obecnie rządząca i po prostu no, zaczęliśmy iść do tyłu, tak? Gdzie cały czas było gdzieś to myślenie, że idziemy jednak w jedną stronę, że okej, może jeszcze nie jest dobrze, ale jednak no, Unia Europejska, rozwijamy się, gdzieś to wszystko zmierza w dobrym kierunku, jednak tym zachodnim, no to nagle zaczęliśmy się cofać, tak? Zaczęły się pojawiać głosy o wypowiedzeniu konwencji antyprzemocowej, no właśnie to prawo do aborcji, no to w ogóle ten moment największy właśnie w 2020 roku, ale też odebrali nam tabletkę dzień po, która jest teraz na receptę. Antykoncepcja, bardzo mocno wzrosły ceny antykoncepcji, gdzie ja też właśnie stosowałam plastry antykoncepcyjne, kosztowały one 20 zł, a kiedy rząd po prostu, no ten obecny rząd zaczął rządzić, wzrosły po prostu 100%. To jest masakra i no też cała ta tak naprawdę ideologia ich katolicka, która ma publicznie normalnie mówią o tym, że miejsce kobiety jest w kuchni i tak dalej, więc no ja po prostu nie mogłam, to mnie bardzo mocno dotyka, bo ja zawsze wierzę w to, że jestem indywidualną jednostką, która jest wolna i chce sama decydować o sobie, o swoim życiu, o swoim ciele i no po prostu wielki gniew jest we mnie i ja zawsze po prostu, kiedy czuję to chcę to przekuć w działanie. Jestem prawniczką, aktywistką i prowadzę fundację Równie, która działa w Szczecinie na rzecz praw kobiet i osób LGBT+. Już od wielu lat bardzo mocno interesuję się prawami kobiet i równością szeroko pojętą. I po prostu jak zaczęłam o tym czytać, wszystko zaczęło jakby się układać w całość, dlaczego miałam problemy, dlaczego jako też osoba o silnej osobowości, takich zdolnościach liderskich jako kobieta, no to zawsze jako dziewczynka miałam z tym problemy i jakoś tam no nie do końca byłam akceptowana z moim charakterem i temperamentem. Więc jak odkryłam feminizm i właśnie to wszystko, no to stwierdziłam, że kurczę, no jakby chciałabym, żebyśmy o tym więcej mówili, żeby też odczarować to pojęcie feminizmu. No po prostu tak bardzo mocno personalnie to odbieram i po prostu, bo to dotyka mnie. Tak naprawdę całe moje życie na to się składało i wiele różnych kwestii, od po prostu, gdzie ja jako nastolatka w ogóle byłam modelką i startowałam w wyborach Miss i też bardzo dużo doświadczyłam molestowania, traktowania w sposób przedmiotowy, pracowałam też jako hostessa, więc to było bardzo blisko mnie. Bardzo dla mnie trudnym momentem było, kiedy właśnie pracowałam i po prostu jakby ja no miałam tylko stać i wyglądać i się uśmiechać i być po prostu jak przedmiot i miałam jeszcze po prostu zazwyczaj no, dla mężczyzn być miła, nigdy nie mówić nic, jakiegoś sprzeciwu, uśmiechać się, jakby przyjmować ich flirty, jakieś zaczepki, gdzie tak naprawdę to często były jakieś sytuacje biznesowe, tak? No bo ja po prostu tam byłam w pracy, oni przychodzili jako właśnie z firmami czy coś no i jakby wydaje mi się, że nie było takiego jednego momentu, ale na przykład albo były sytuacje, gdzie miałam 16 lat i byłam na sesji zdjęciowej i no po prostu ja dopiero z perspektywy czasu widziałam, gdzie moje granice były jednak przekraczane. I no była jedna taka sesja z fotografem, gdzie rzeczywiście on po prostu tak mówił, no jeszcze to, dawaj, jeszcze to ściągnij, coś tam i w końcu tak naprawdę ja byłam rozebrana, gdzie no nie chciałam tego i po prostu tak gdzieś psychologicznie na mnie zadziałał, że do tego doszło, więc wiele było takich sytuacji. Pracowałam też nad morzem na sezon, jak tutaj ze Szczecina mamy blisko, to często młodzi ludzie sobie właśnie jeździmy dorobić. To też pracowałam w handlu obnośnym, sprzedawałam kwiaty, chodziłam z takim koszem i sprzedawałam róże. No i tam doświadczyłam bardzo dużo molestowania, bardzo dużo tekstów. Też tak naprawdę doświadczyłam
no, próby gwałtu, więc no, bardzo trudne są te doświadczenia i prawda jest taka, że było tego tak dużo, że aż no, jest to przerażające, że tak młode osoby, tak młode dziewczyny muszą z czymś takim się mierzyć. I ja po prostu, ja mam w sobie ogromną taką potrzebę, żeby... Chce mi się płakać. Mam taką ogromną potrzebę, żeby... Bo ja wiem, że mam ten silny charakter i tą osobowość i myślę sobie, no skoro mi jest nawet często ciężko się sprzeciwić i powiedzieć, no to co dopiero te dziewczyny, które są nieśmiałe, które no gdzieś nie mają tego silnego takiego temperamentu. I ja sobie powiedziałam, że teraz kiedykolwiek ktoś mnie dotknie bez pozwolenia, ja będę po prostu krzyczeć, będę wyzywać, bo jakby robię to za te wszystkie kobiety, które po prostu nie są w stanie tego zrobić. I tak samo wychodzę i przemawiam, i tak samo piszę, myśląc właśnie, mając to na uwadze, że robię to w imieniu tych dziewczyn i kobiet, które po prostu no, nie są w stanie, nie mogą, nie mają po prostu tyle siły i to jest normalne i nie powinniśmy tego od nikogo wymagać przede wszystkim. No więc to jest coś, co bardzo mocno mnie dotyka, jak widać zresztą. Więc myślę, że dlatego też ludzie za mną idą i też jak te protesty właśnie prowadziłam po wyroku Trybunału Konstytucyjnego zakazującego aborcji w przypadku ciężkich wad płodu, no to po prostu ja jestem w tym tak bardzo, bardzo, bardzo emocjonalnie i bardzo sobą, bo jednocześnie walczę o siebie, o swoje życie no i często też sobie mówię, no, że walczę dla tej 12-letniej dziewczynki, która wchodzi w ten świat i chcę po pierwsze, żeby miała przykład, że może wyjść i jej słowa mają znaczenie, to co mówi, to co uważa, to, że jej głos się liczy i że ja mogę być jakimś przykładem, bo u nas w Polsce nie ma dużo kobiet, które no, na przykład w polityce jest wciąż bardzo mało kobiet i już w ogóle młodych to już w ogóle. A z drugiej strony, że po prostu no właśnie to gdzieś staje w ich obronie moim zdaniem no i próbuję coś działać w ten sposób. Po prostu nie mogłabym siedzieć bezczynnie. To jest strasznie mi potrzebne tak naprawdę, żeby móc funkcjonować w tym trudnym świecie. Poczucie, że coś robię w tym kierunku, że mam jakiś wpływ, że może to jest gdzieś tam mylne, no bo nie, no szczerze mówiąc, jakichś wielkich skutków niestety nie dostrzegamy. Mimo że no, największe protesty od lat 80., od czasów Solidarności były teraz właśnie po tym wyroku, no to nic się nie zmieniło. Ale wydaje mi się, że mimo wszystko się zmienia i że moja nawet mała rzecz, że ja napiszę post, że ja gdzieś przemówię, to jest zmiana i że po prostu właśnie jakaś jedna dziewczynka może zobaczyć to, że ja tam jestem i mówię i to już może, to jest dla mnie dużo. Ogólnie to tak już właśnie coś tam wspomniałam o mojej mamie, ale ona miała bardzo duży wpływ właśnie na moją osobowość i na to, że chcę walczyć i takie mam podejście. Bo moja mama urodziła mnie jak miała 42 lata i ja miałam już 2 dorosłe siostry i moje siostry no nie do końca jakby im się tak poukładało w życiu, więc moja mama bardzo chciała, żeby mi było jakoś lepiej i od dziecka mi powtarzała, że mam być niezależna. Że właśnie, żebym walczyła o swoje, żebym była niezależna, żebym była zawsze niezależna od mężczyzny po prostu, że ja mogę, że ja muszę sama umieć o siebie zadbać. No i prawda jest taka, że moja największa taka siła do działania, co może być trochę takie sprzeczne dla niektórych, ale była po śmierci mojej mamy, bo moja mama umarła 1,5 roku temu. W grudniu, na moje imieniny w ogóle jeszcze, no, ale i to tak jakby sprawiło, że przez to, że ona bardzo miała silną osobowość, to ja po prostu poczułam, że mam podwójną siłę teraz. Nie wiem, jakbym, że walczę właśnie z jej siłą i ze swoją siłą i że no to sprawiło, ja tak naprawdę właśnie w grudniu moja mama umarła i w lutym miałam tak naprawdę swoje pierwsze wystąpienie, pierwszą przemowę taką publiczną
I później to już poszło po prostu samo i wydaje mi się, że to było bardzo znaczące w tym wszystkim. Moja rodzina, moi znajomi jednak no, mają troszkę bardziej podejście takie liberalne, tak, jeżeli chodzi o światopogląd, niż na wschód, tak? Bo bardzo jesteśmy właśnie podzieleni, Polska zachodnia i Polska wschodnia. I często jest tak, że po prostu są ogromne różnice, przede wszystkim wydaje mi się ekonomiczne i to bardzo ma wpływ na tą sytuację. Więc no, te różnice są ogromne i my sobie z tego nie zdajemy sprawy. A przede wszystkim nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to się właśnie bierze z różnic ekonomicznych. I też będąc jakby często wykształconymi osobami w dużych miastach, z jakąś tam lepszą sytuacją, no w ogóle nie dajemy sobie takiej możliwości w głowie, że może być tak rzeczywiście, że jakieś kobiety nie mają dostępu na przykład do środków higieny menstruacyjnej, bo je na nie nie stać, albo mają problem z dostępem do ginekologa. No właśnie i to jest to, żeby się uświadamiać, żeby rozmawiać, no a jest coraz trudniej z tym, bo niestety nasz rząd swoją władzę opiera na tym, żeby właśnie dzielić, żeby jakby nasyłać jednych na drugich, żeby wzbudzać lęk jednych do drugich. No jest to bardzo trudne i to, co ja często powtarzam i z czym idę, to że my chcemy prawo wyboru i nie tylko do naszego ciała, ale też do naszego życia. I jakby, że ta opcja taka właśnie światopoglądowo-liberalna, ona daje opcję, tak? Jeżeli ty jesteś osobą wierzącą, chcesz chodzić do kościoła, jest to dla ciebie ważne, no, uważasz, że nigdy byś sobie nie zrobiła aborcji, no to masz do tego prawo, tak? I możesz tak żyć, żyj w zgodzie ze sobą. Ale ja też chcę żyć w zgodzie ze sobą i jakby możemy współegzystować w tym państwie, mając różne poglądy. A to powinna robić nasza władza, powinna o tym mówić, żeby właśnie łączyć, żeby szukać porozumienia, a tak się nie dzieje. Oni swoją władzę opierają na podziałach i uważam, że to jest bardzo niebezpieczne i bardzo dużo po prostu zwykłych ludzi przez to cierpi, bo są sytuacje, że no moi znajomi są na przykład atakowani na ulicy, bo mają tęczową torbę. Ja sama też byłam już zaatakowana dwukrotnie podczas moich działań. Raz jak rozlepiałam plakaty z piersiami kobiety, no to grupka chłopaków, to była akcja, kampania społeczna na temat tego, że jakby kobiece piersi są tak samo normalne i powinny być akceptowane w przestrzeni publicznej jak i męskie, że to jest po prostu ciało i nie chcemy, żeby było ono seksualizowane. No i grupka chłopaków, po prostu bardzo młodych chłopaków, bo to byli nastolatkowie, zaczepiła nas, zaczęła po prostu jakieś dziwne teksty i chcieli bardzo mojego kolegę zaatakować. No ja stanęłam w jego obronie, bo on był młodszy i dostałam gazem pieprzowym, nie? No, powiem szczerze, że ja i wszyscy moi znajomi codziennie chyba zadajemy sobie to pytanie. A może wyjedziemy i będzie spokój, po prostu można żyć normalnie. Ale no nie wiem, po prostu coś wewnątrz mnie pcha do tego, że ja chcę spróbować coś zmienić w tym państwie, w którym no, się urodziłam, z którego pochodzę. I jakby właśnie to, wydaje mi się, że jakbym nie działała, to bym nie była w stanie tu mieszkać. Właśnie to sprawia, że jakby jestem w stanie jakoś to akceptować tymczasowo, bo wierzę w to, że moje działania mają sens i że ja coś mogę zrobić, mogę coś zmienić i że jak ja wyjadę i wszystkie takie osoby wyjadą, to nigdy się nic nie zmieni i tak naprawdę trochę to państwo będzie stracone, a bym nie chciała tego. No i gdzieś czuję w sobie po prostu taką motywację, żeby spróbować, tak? Żeby chociaż dać sobie jakiś czas, zobaczyć, czy może no, jestem w stanie coś zrobić, właśnie też z osobami, z którymi działam, z fundacji, też no, z partii, bo też jestem zaangażowana w lewicę. No i jakby jest to dla mnie ważne, żeby spróbować, ale no zobaczymy, jeżeli już naprawdę nie będę w stanie sobie z tym radzić, no to na szczęście jest ta opcja i dobrze jest mieć to poczucie, naprawdę. I też myśląc o moim życiu
jakby jako osoby, ja jestem panseksualna i też chciałabym, no nie jestem teraz w związku, ale też mogłabym się związać z osobą innej płci i jakby, znaczy tej samej płci, to bym chciała na przykład też wziąć ślub, mieć dzieci i mieć normalną rodzinę i jakby móc normalnie żyć. A niestety w tym państwie nie jest to możliwe i to jest coś, co mnie bardzo, bardzo mocno dotyka, bo no jednak to jest takie głupie, ale no, jeżeli chodzi o aborcję, no to jestem w stanie jakoś sobie z tym poradzić, nie? Jeżeli chodzi o, nie wiem, środki antykoncepcyjne, no można też kombinować tutaj, no jakoś jesteśmy w stanie działać. Ale jeżeli chodzi właśnie o to, no to po prostu no nie ma takiej możliwości i wręcz jest takie podejście społeczne, że jest naprawdę ciężko. W ogóle jeżeli chodzi o właśnie dzieci w związkach jednopłciowych, no to no jest straszny sprzeciw społeczeństwa. I to już ma wpływ, to już ma wpływ po prostu na moje tak naprawdę życie, na moje szczęście i jeżeli będę czuła, że no nie jestem w stanie ułożyć sobie tutaj życia, bo to, jak ja chcę żyć, nie odpowiada temu społeczeństwu i ja po prostu nie mogę normalnie żyć, no to no, wybieram jednak chyba życie, nie? I chciałabym żyć po prostu w zgodzie ze sobą i być szczęśliwa i no, na pewno to też jest dla mnie ważne. Wiem, że są naprawdę tutaj fajni ludzie, mądrzy ludzie, ludzie, którzy po prostu zgadzają się ze mną, że każdej osobie należy się szacunek i jakby ta wolność nie może być w żaden sposób ograniczana do momentu, kiedy się kogoś nie krzywdzi po prostu i na to tylko powinniśmy patrzeć, jeżeli ja podejmuję wybory, które mają wpływ tylko na mnie, na moje życie, na moją moralność, no to no, nikt nie ma prawa mnie z tego rozliczać i wiele ludzi się z tym po prostu zgadza. Ja to widzę naprawdę i jeżeli chodzi o moją działalność, to też ja muszę powiedzieć, że mam bardzo duże wsparcie ludzi i też no tak naprawdę w ogóle to też jest coś takiego, bo przedwczoraj odebrałam nagrodę dla osobowości roku 2020 w Szczecinie. Wygrałam tak w kategorii właśnie polityka i działalność tutaj społeczna. No i to też właśnie głosowały na mnie osoby i to jest duże wsparcie i tak naprawdę chyba więcej jest tego wsparcia niż takiego hejtu, muszę przyznać. Naprawdę, jest naprawdę pozytywny odbiór. Widzę, że ludzie chcą tego, że mają dość tego życia w nienawiści. No wiadomo, tylko cały czas musimy być świadomi tego, że gdzieś jest ta nasza bańka, a jest jeszcze ten świat poza bańką i niestety no z tego co widać po wyborach, po właśnie poparciu dla tych partii prawicowych jest dosyć spora wciąż, niestety. Nie ma w polityce młodych kobiet. Młodych kobiet, które walczą o kobiety i o mniejszości. Ej, Dagmara, ale ty jesteś młodą kobietą, która walczy o prawa kobiet i mniejszości. I jednocześnie po prostu mam też, już wielokrotnie mówiłam, mój charakter i po prostu czuję, że to jest coś dla mnie. Życie z myślą, że właśnie mogę coś zmienić, że ja mogę każdego dnia działać, mając wpływ i może na tą zmianę, żeby było lepiej, żeby coś się zmieniło, no to mi nadaje po prostu sens mojemu życiu. I to jest coś, co jest dla mnie piękne i jest warte świeczki i warte jest nawet tego, z czym trzeba się mierzyć, tak? Bo dużo jest przeciwności, tak jak mówiłam, jakieś ataki, hejt, ale jest też dużo wsparcia i uważam, że jest to tego warte. I jeżeli chodzi o właśnie to jako aktywistka, że chcę zaangażować się w politykę, mam dość patrzenia na nasz parlament, gdzie są sami starsi panowie, którzy no, nie mają tak naprawdę pojęcia o tym, co się dzieje w normalnym świecie zwykłych ludzi. Nie potrafią wczuć się po prostu w kobiety, właśnie w osoby LGBT, w osoby niepełnosprawne, w starszych. Po prostu w ogóle żyją w jakichś właśnie swoich bańkach i nie interesują ich problemy innych. I ja chciałabym, żeby w polityce było więcej osób, dla których po prostu liczą się wartości, liczy się zmiana. Ja bardzo często na moich przemówieniach, w moich postach piszę o tym, że
babki, my musimy startować w wyborach. Jakby co z tego, że wychodzimy, krzyczymy, ale my musimy mieć po prostu, zacząć móc decydować o tych najważniejszych rzeczach w naszym państwie, bo uważam, że kobiety są tam bardzo potrzebne i perspektywa kobiet, podejście kobiet, to co jest dla nas ważne, jest potrzebne w tym państwie, żeby wszystkim nam po prostu było łatwiej i lepiej. Ogólnie wydaje mi się, że no jestem jeszcze bardzo młodą osobą, mam 25 lat, więc jeszcze nie czułam takiego silnego poczucia, że to nie ma sensu i chcę przestać. Raczej no bardzo ten sprzeciw we mnie, ten gniew, na tą niesprawiedliwość całą motywuje mnie mocno do działania. Bardzo trudnym momentem była sytuacja, kiedy 22 właśnie października 2020 roku no, był ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego i to było tak, że o 12 spotkaliśmy się jeszcze przed tym wyrokiem, bo o 16 był wyrok i ja się zwolniłam z pracy, żeby właśnie pójść na taką demonstrację małą, że właśnie alert dla praw kobiet i trzymaliśmy po prostu takie kartki z napisem alert dla praw kobiet i jakby no też zrobiliśmy też taki happening z biało-czerwoną flagą i tam były różne właśnie hasła, było też napisane Aborcja bez granic, czyli to jest organizacja, która właśnie pomaga w aborcjach kobietom i ogólnie właśnie zdjęcie, to było jeszcze przed wyrokiem i no tam zrobiono mi zdjęcie, które obiegło w ogóle tak naprawdę cały świat, można powiedzieć, bo pojawiłam się w BBC, w Guardianie i też w Gazecie Wyborczej tutaj naszej w Polsce. No i później o 16 właśnie był ten wyrok i ja pamiętam, jak wtedy pojechałam na pocztę zawieźć w ogóle listy, bo pracowałam w kancelarii i zadzwoniła do mnie moja szefowa, adwokatka i właśnie zaczęłyśmy w ogóle razem płakać, bo był ten wyrok. No i to było bardzo trudne i pierwszy taki moment to był, że no taka bezsilność, że właśnie no nie do końca, co my możemy zrobić, bo to, co się dzieje cały czas, my czujemy, że nie mamy żadnego wpływu, bo też właśnie wypowiedzenie konwencji antyprzemocowej, ja też napisałam pracę magisterską właśnie o konwencji antyprzemocowej i realizacji jej przepisów no i cały czas po prostu ta wolność jest nam odbierana kawałek po kawałku i chyba wtedy najpierw poczułam ogromną bezsilność i żal i że chyba, nie wiem, wyjadę stąd i już nie będę tutaj, że nie chcę się z tym mierzyć. Ale później zaczęły być protesty i było po prostu... I po prostu było tak dużo ludzi na tych protestach i... Jezu. I ja po prostu poczułam, że nie jestem sama i że jest nas naprawdę bardzo dużo i chcemy normalności i że... I po prostu ta moja walka taka trochę samotna, tak, no bo wiadomo, tam z kilkoma osobami, ale wcześniej właśnie o te prawa kobiet, no to często się mierzyłam z tym, że ale o co wy walczycie w ogóle, o co wam chodzi, przecież już jest równość. To gdzieś pokazało ludziom, że no nie do końca, że rzeczywiście no my mamy o co walczyć. I wiele osób, jakby wielu mężczyzn też dołączyło do tych protestów i to naprawdę dało mi ogromną siłę i chęć do walki właśnie. No i tak jak też powiedziałam, jeszcze te całe, że właśnie to zdjęcie też obiegło, no to wszystko tak poskutkowało tym, że poczułam w sobie ogromną siłę, że ej Dagmara, ale to może właśnie na ciebie jakby czekałaś i może ty będziesz tą osobą, która pójdzie i coś zmieni i jakby chcę po prostu to robić. No. Kiedy pada deszcz, a później świeci słońce, wychodzi tęcza.